Czy pani już była kiedyś w szpitalu? W środku nie. No znaczy, ja mieszkałam przecież w tym szpitalu. Musieliśmy opuścić mieszkanie na szpitalne. Ale przecież jestem w 40 roku urodzona, że ja nic nie pamiętam. Ale tata mi opowiadał właśnie, że chodził ze mną na spacer w ogrodzie saskim z opaską. To dla mnie, przede wszystkim dla mojego ojca, zawsze było takie smutne, że babcia nie chciała wyjść. I on coś opowiada o tym, że jej proponował, czy... Wszyscy proponowali, ona miała wszystkie szanse, bo ona miała tyle kontaktów, ale gdzieś czytałam o niej, że ona w tym świecie taki, jak on teraz wygląda, ona nie myśli, że się to zmieni, to ona nie chce zostać. Wynieśli mnie z getta, jak miałam 2 lata, no i potem jakimś, nie wiem, kilku miesięcy to ja wylądałam w sierocińcu w Wawrze u sióstr Felicjanek. I tam byłam aż do 1944 roku. Tutaj pani babcia jest na muralu. Może podejdziemy bliżej. Widzę. Pani doktor Prawda Heller. Patrzy na szpital, prawda? Tak. No tak, to jest bardzo dobry pomysł. Ona była bardzo taka mała, króciutka. Czy pani do niej jest podobna? Jestem podobna do niej. Bo ona też była chyba taka bardzo stanowcza. A pani? Pani już wie, jaka ja jestem. No ona była stanowcza. Ja jestem. My sobie wyjdziemy do szpitala głównym wejściem od strony ulicy Śliskiej, czyli tak jak wchodziło się do szpitala zawsze. To przecież moi rodzice to też pracowali z nią. Jestem więcej do niej podobna niż do mojej mamy w każdym razie. Ma taki poważny, trochę smutny taki wzrok. Ona powiedziała kiedyś, że to smutne było dla niej, że ona zrozumiała, że ona to całe życie swoje była w żałobie i że to uszkodziło jej syna, mojego ojca. Już więcej nic nie pamięta. To też jest taka wzruszająca. A tam moi rodzice przecież figurują coś. Tak, bo kiedy Adina przyszła tutaj do pracy, to właśnie pani babcia zapytała, gdzie jest Ari, tak? Tak, właśnie. To ona widziała. Tak, czy wrócili. Tak. Bo oni się spróbowali na wschodzie. Na wschód, ale wrócili, bo było strasznie zimno i nie mieli odpowiednich ubrań. A mama zresztą wtedy już była w ciąży ze mną. Czyli pani też podróżowała wtedy no z nimi? Właśnie, tak. Jak wyszliśmy, opuściliśmy to mieszkanie, myśmy mieszkali przecież z nią, to gdzie myśmy mogli mieszkać wtedy? Może coś się pani przypomni, kiedy pani zobaczy? Myślę, że nie. Ja miałam 2 lata. Jak ja bym się pytała, to by na pewno mi opowiadali, ale ja się nie pytałam, bo nie wiedziałam chyba, o co się pytać. To tak było i to nie jest nic oryginalnego w tych rodzinach takich z tą historią, to bardzo często tak było. To może wejdziemy już do środka? No, wejdźmy. Oj, tu jest już pewnie wszystko. Największą dumą tego miejsca, i to powstało właśnie za czasów pani babci, są te schody. Klatka schodowa według projektu Stiefelmana. Możemy sobie odejść jakoś tutaj, troszkę popatrzeć, bo ona jest bardzo piękna. Ona idzie na górę i możemy w sumie na górę wejść. Jeśli pani czuje się na siłach, to... Czuję się absolutnie na siłach. Dobrze. No to idziemy. To zapraszam. Szpilman mieszkał w kamienicy, którą zobaczymy z góry bardziej. Ona jest kolejna, ostatnia w tym rzędzie. Pianista? Tak. Kupił to mieszkanie w 1940 roku przed jeszcze utworzeniem getta. Ja mogę wam coś opowiedzieć. Jak Polański zrobił ten film, to ja byłam w kinie z moim mężem i to wszystko się zaczynało przecież w getcie. Tak. I ja wtedy dostałam jakieś halucynacje, naprawdę. Czułam smród, słyszałam hałas, no i tak myślałam, muszę stąd wyjść, ale wytrzymałam. Jak tylko ten bohater wyszedł z getta, to się skończyło. Minęło. Także ciało pamięta. A czy czasami ta Warszawa, albo że pani jest dziewczynką, to się śni?
Nie. Czy nie wraca? Nie, ale ja miałam na przykład jak była epidemia, to miałam jakieś takie sny, których właściwie nie było żadnej treści, ale jest taki czysty strach. To na pewno są takie resztki tego czasu, bo to na pewno wszyscy dorośli naokoło mnie wtedy bardzo się bali. Każdy się bał. To ja, małe dziecko, to czuje. Ale mimo, że pani nie pamięta tego okresu, to ten okres na panią wpływa w życiu? Czy ja wiem? No na pewno. I pani jest psycholożką. I to jest jakiś wybór związany też z tym doświadczeniem, czy... Nieświadomie, ale chyba tak. W ogóle moje zainteresowanie ludźmi, jak ludzie myślą, co czują, co się tam rusza w ich głowach albo w ich sercach, ja wiem, gdzie to jest, ale to na pewno ma z tym coś wspólnego. Ja zostałam wyniesiona z getta, zaspana jakimś środkiem, co mi na pewno babcia dała, i wyszłam sama z jakąś kobietą, co miała przepust tutaj, wchodziła i ona mnie dostała adres, na pewno dostała dosyć dużo pieniędzy i miała adres, gdzie mnie miała zostawić. Przecież moi rodzice nie mogli być pewni, że ona to rzeczywiście zrobi, ale to była uczciwa osoba i zostawiła mnie tam, i to była koleżanka mojej mamy. I ja się tam obudziłam, ja tego też nie pamiętam, ale jak mogę sobie pomyśleć, te wszystkie te zmiany, to było bardzo... No i następnego dnia już przyszła mama. I potem ja w jakimś, nie wiem jak długo, ale jakieś pół roku może to z nią byłam. Myśmy się wprowadzali do rozmaitych mieszkań i mama ciągle musiała znaleźć, gdzie ojca ukryć, bo jemu żadne aryjskie papiery by nie pomogły. Dlaczego? Dlaczego? Mężczyzna, to jest jedna rzecz, a teraz on miał takie bardzo, bardzo żydowski wygląd. To jest takie trochę, jak to by był sen. Tutaj? No tak, bo to jest, że to istnieje, ten dom w ogóle. To piękne, ale to są schody, po których chodziła pani babcia. No ja rozumiem. Tak, to są te same schody. No tak. I ja wiem, że ona, tak i ja, chociaż ona wtedy była młodsza, była dosyć tęga i ciężka. To te schody na pewno dla niej były ciężkie. Ona chodziła tuż aż na samą górę? Tak, bo tutaj na samej górze był oddział dzieci chorych na gruźlicę. Aha, no tak, wtedy to... I na chorobę głodową. Już w czasie wojny oczywiście, I oni przecież to dokumentowali, była potem ta książka. Adiny Bladeszwajger. Tak. I choroba głodowa, tak. Tak. Tu można wyjść na ten teraz? Tak. Ostrożnie, tutaj jest próg. Tak. Oj, to jest gorąco. To jest bardzo rozgrzane, bardzo słoneczne miejsce. Ale i dla tych dzieci z gruźlicą. Ja pokażę pani najpierw zdjęcie z lat 30., bo to był zawsze punkt widokowy dla pracujących w szpitalu. I tutaj pielęgniarki zrobiły sobie zdjęcie kiedyś na tym dachu. I to jest dokładnie ten sam widok. No ja widzę, zupełnie ten. Nie ma tego kominu, tego nie ma tu. Tak, ale to jest ten sam mur. Jeśli podejdziemy sobie bliżej, to tam jest taka kamienica z graffiti, prawda, na murze. To jest ta sama kamienica, która jest tutaj za nimi, bo ona już wtedy była. Tutaj będzie się rozpoczynało zwiedzanie w muzeum. To będzie takie spotkanie z historią. Mam nadzieję, że będę mogła to zobaczyć. Będziemy na panią czekać. No, musicie się pospieszyć, bo ja nie jestem wieczna. Ale bardzo bym chciała. Tak, to miejsce jest też miejscem właśnie tych zdjęć i tego ostatniego prawdopodobnie zdjęcia pani babci tutaj, bo to zdjęcie było zrobione dokładnie tutaj. Nawet te okna, prawda, czy te drzwi balkonowe, to są po prostu te drzwi balkonowe. Bo to było takie miejsce zrobione do nasłoneczniania dzieci chorych na gruźlicę, więc te dzieci na łóżeczkach były wywożone tutaj i to po prostu były z pielęgniarkami albo same, jeśli były w starszym wieku, tak jak ten chłopiec, prawda, dziewczynki tutaj. No te dzieci były śmiertelnie chore jak na tamte czasy, więc one z tego szpitala już najczęściej nie wychodziły. Tutaj na tym piętrze pracowała właśnie Adina Bladeszwajger, która zostawiła wspomnienia o szpitalu i też o tym, że pani babcia wysłała do niej list w marcu 1943 roku i napisała: proszę się nie martwić, ja mam inne plany, że nie wychodzi z getta, że zostaje. Ona do niej, tak. To może ona właśnie, bo ja czytałam przecież, to chyba w tej książce. Tak. Więc to jest dokładnie to miejsce i to miejsce jest dla nas bardzo ważne. Zupełnie nie potrafię się nie mogę zrozumieć tego uczuciowo, że ona tak
To jest, ale to była jej, ona tak chciała. Trzeba to respektować, ale to jest trudne do zrozumienia. Tak. Dla mnie w każdym razie. Czy ona pewnie też czuła, że pani rodzice są już po drugiej stronie, że jesteście w miarę bezpiecznie, prawda? Tak, no tak, ona nas na pewno uratowała, bo ona miała te wszystkie kontakty, urządziła mnie tam w tym domu dziecka, w tym sierocińcu. To na pewno. Jak było w tym sierocińcu? Było mi na pewno bardzo dobrze. Ja tak dużo nie pamiętam, ale ja tam byłam. Pierwszy raz jak wróciłam do Polski, to było w 1978 roku, to pojechałam tam. I to też było takie, ja właściwie nie wiedziałam, po co ja tam jadę i czego ja tam szukam, ale weszłam i tam taka młoda, taka zakonnica otwierała drzwi i ja nie wiedziałam prawie, co jej powiedzieć. No ale powiedziałam, byłam tu podczas wojny, miałam kilka lat tylko i chciałabym cię zobaczyć po prostu. To ona mi powiedziała tak, wie pani, ja zobaczę, czy ktoś tu jeszcze jest z tych czasów. To ja chciałam zupełnie uciec wtedy, bo to było za dużo. No ale w końcu przyszła taka siostra Maria, stanęła na progu i mi powiedziała, o Ewuniu, jak ty urosłaś. I to minęło wtedy 34 lat. Pierwszy raz, nie więcej chyba. Bo też wyszła siostra pani dr Braude-Heller, Judyta. Judyta, tak. Czy pani ją pamięta z Tak, Izraela? ona była, nie, z Izraela i nie pamiętam, Aha. bo ale ona była u nas w Szwecji. A. Potem ona była straszną, miała taką depresję, ona cały czas tylko tak siedziała. Pojechała do Izraela i do innej siostry, odebrała sobie życie gazem. Czy jak jest pani tutaj w Warszawie, albo w tym szpitalu, albo w ogóle w mieście, to coś wraca? Co pani tutaj czuje? Bardzo mało, ale myślę po polsku, nagle. Przecież to jest zupełnie... Nie, nic nie wraca. Ja mam jedną taką pamięć, że wyjeżdżaliśmy do Szwecji i wtedy pamiętam, że byliśmy tu właśnie i jechałam z mamą tramwajem i był taki straszny tłok i pamiętam, widziałam te rozburzone domy, ale to jest takie jak taka... Taka migawka. Tak. Nie pamiętam. A czy pani była samotną dziewczynką w dzieciństwie? Bo często było tak w rodzinach ocal. Tak, trochę. To myśmy tam byli bardzo taki inni, no. Żydzi, akademicy i z innego kraju. Tam nie było żadnych emigrantów, niczego nie było. Wszyscy, ja pamiętam, ale może to nie jest prawda, ale ja to tak sobie przypominam, że jak pierwszy raz przyszłam do szkoły, to ja byłam jedynym dzieckiem z czarnymi włosami i ciemnymi oczami. Na pewno było, na pewno to tak naprawdę nie było, ale tak, ja tak to odczuwałam w każdym razie. My mamy letnisko, co moi rodzice kupili za te niemieckie pieniądze, tak to się nazywało Wiedergutmachung. I to jest piękne miejsce, wtedy to było, ale oni tak też szukali samotności, dlatego że dla mnie to tam nie było przyjemnie, bo tam nikogo nie było. A czy w domu rozmawialiście po polsku? Tak. Z rodzicami? A potem jak ja już byłam trochę starsza i przychodziłam do domu z koleżankami, z kolegami, to ja mówiłam po szwedzku, nawet z babcią i ona odpowiadała po polsku. Ale tak jak ja teraz mówię, to ja nie mówiłam. Ja mówiłam tak, jak mówiłam, jak byłam, ja wiem, miałam 10 lat. I to mnie strasznie denerwowało i nie mogłam z tego wyjść. Tylko słyszałam, że to wszystko brzmi jak jakieś dziecko. Ale teraz uważam, że już mogę zaakceptować te polski, prawda? A to jeszcze to... Czy tu w Polsce się próbuje... Te już chyba są za stare. Próbuje się ratować takie stare drzwi? Tak, próbuję się ratować, tak. Bo Więc to można. My też staramy się jak najwięcej zachować tutaj z tej tkanki historycznej, bo ten budynek właściwie, no on bez żadnej wystawy stałej już jest muzeum, prawda? Bo ten budynek po prostu mówi, on opowiada swoją historię. tak, Tutaj każde piętro ma wiele historii też dzieci, lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego. Także tu będzie początek wystawy. Ja pokażę jeszcze pani tutaj, jak będzie wyglądało muzeum, bo to też jest zupełnie inne tak naprawdę oprócz tej części historycznej miejsce. Wystawa będzie oczywiście w tym głównym budynku i będziemy schodzić aż do piwnic, które też są zachowane i później 12 metrów pod ziemię jeszcze, tam będą 3 kolejne poziomy wystawy. To wszystko jest dla nas najważniejsze i ci wszyscy ludzie i te historie, które tu się odbywały. Dlatego też
Dlatego też takie pani osoba jest dla nas też bardzo ważna, bo jest tym takim świadkiem. Tutaj projektant, projektując nawet tą nową architekturę, to starał się myśleć najbardziej o tym budynku zabytkowym, że ten budynek zabytkowy jest najważniejszy i że te nowe budynki mają jeszcze podkreślić jego piękno, urok, mają być surowe, monumentalne, mają jeszcze bardziej podkreślić ten budynek. No my też na tych nowych budynkach chcemy, żeby też ogrody były, żeby były zielone dachy, więc jakby tutaj chcemy też to wszystko zieleń wszędzie też poprzewracać i jakby ten układ sadu, tak jak był pierwotnie. Warszawa wtedy no raczej była taką kamienną pustynią i getto również, prawda, bo tutaj nie było zielenie, a oni mieli ten ogród. Nie wiem, czy pani słyszała od swoich rodziców, że w szpitalu były 2 krowy. Nie. Te 2 krowy dawały mleko. Nie słyszałam. Więc było swoje mleko, były swoje warzywa z grządek warzywnych tutaj, były drzewa owocowe. No to wszystko ratowało życia. Tak, tak, dokładnie tak. Może pani przedstawię. To jest pani ministra kultury, Hanna Wróblewska. Dzień dobry, Ewa Heller. Ale też pani Hanna była wicedyrektorką Muzeum Getta Warszawskiego. Naprawdę bardzo wzruszające. To jest bardzo wzruszające i to jest takie jakoś... Nie mogę w to uwierzyć, że to wszystko się dzieje. Ja mogę jeszcze przedstawić, to jest Piotr Rybson, dyrektor Narodowych Instytutów. Dzień dobry. Piotr Rybson. Ewa. Wcześniej pracował w Żydowskim Instytucie Historycznym. Aha. To będzie... To widać, chociaż to jest takie obdrapane, że jest bardzo ładny budynek. Piękny. No i te schody są takie eleganckie. W 1944 roku mama po mnie przyszła. To ja nie pamiętam w jaki sposób, bo tego ja nie pamiętam, ale pojechaliśmy do Lublina i tam moja babcia Anna Natanblut nas na ulicy znalazła. Bo były przecież Czerwony Krzyż, były takie ogłoszenia, gdzie kto jest. Tak. To ona dowiedziała się, że my jesteśmy w Lublinie i ona przyjechała tam i to ja pamiętam, jak ona nagle przychodzi koło nas taka zupełnie bardzo niska osoba z workiem tak na ramieniu, z jakimś męskim jakimś czymś, z sznurem i się pyta, przepraszam pani, czy to może jest Ewunia Heller? To byłam ja z mamą, ona swojej córki nie poznała i moja mama w pierwszej chwili też nie poznała, no bo to był taki szok. Czy pani zabrała jakieś swoje zabaweczki z Polski, jak wyjrzeliście? Nie. No to też była taka dziwna historia. Jak myśmy się wprowadzili tam na Dolny Śląsk, to mieszkałam z babcią, rodzice zakończyli studia, mieszkałam z babcią w takim domku. I w ten domek był na 100% wypożarzony. Wszystko tam było, nawet zabawki. I ja wtedy to przecież nie zrozumiałam, o co to chodzi, ale jak potem to było też okropne. Tak, to są No wojna to ma rozmaite konsekwencje dla ludzi. A w Szwecji, jak państwo tam przyjechaliście, też były inne dziewczynki, inni chłopcy tutaj z Warszawy, z getta, Ireny Klepfisz na przykład też. 10 lat temu więcej, to dostałam mail od Ireny Klepfisz. Pamiętałam tylko, że w tym domie, gdzie nas umieścili, żydowskiej gminy, to bawiłam się z jakąś dziewczynką, a ja jej nie pamiętałam. No i spotkaliśmy się i to było rzeczywiście, no takie, to była zupełnie nieprawdopodobna historia. Dziwne było, że po takim długim czasie i że ona tak dokładnie nas pamiętała, bo moi rodzice tam nie chcieli zostać w tym domu, dlatego że to jest moja fantazja, nikt tego mi nie powiedział, ale tam to byli ludzie, co mówili przede wszystkim po jidysz, a moi rodzice przecież nie, to była inna grupa ludzi i oni się tam może tak bardzo dobrze nie czuli. Czy oni spotykali się z jakimś kręgiem znajomych z Warszawy, z Polski? Bardzo mało. Okay. To było, ja nie wiem, ja o tym bardzo dużo myślałam. Oni chyba, no to trzeba było się przede wszystkim jak najprędzej zintegrować. Równowagę ja mam dobrą, ale te buty są trochę duże, także muszę ostrożna być. No. Właśnie te duże buty, tak? One są o 3 numery chyba za duże, ale nic nie szkodzi, wygodne. Natomiast tutaj jest jedyne przedwojenne drzewo, które tu zostało, więc to jest drzewo, które pamięta czasy przed wojną i pamięta czasy zagłady. To jest głób. I to drzewo to oczywiście tu zostanie z nami, no bo to jest po prostu taki sam świadek historii jak budynek, tak. Prawda? Tak. Idziemy ulicą Śliską teraz. Aha.
Bo musimy wejść na teren budowy. To są te stare budynki, które widziałyśmy z okna. Tak. Więc tutaj właściwie no widać, jak Warszawa tutaj jest zbudowana, prawda? Tutaj wszystko jest wymieszane. A to jest ten mały budynek laboratorium. Tak. To ja myślę, że tam były mieszkania właśnie? Były, Też. tak, tam były myślę, mieszkania. Że może myśmy tam mieszkali właśnie. Oj, oj, oj. Uff, ile tu jest roboty. Szkoda, że ja jej nie pamiętam. Jak się Pani czuje, Pani Ewo? Ja się czuję dobrze. Ja się trochę czuję dziwnie, ale to nie chodzi o zdrowie, tylko to, że te wszystkie, jak to powiedzieć, strasznie dużo myślę o moich rodzicach, jak byli młodzi. Jak to się im wszystko tutaj skończyło, tak. Ale z drugiej strony przeżyli i mieli naprawdę bardzo dobre życie w Szwecji. Mama też, no właściwie ona była dziecięcym psychiatrą, ona pracowała z dziećmi i z rodzinami i tak to dalej idzie. Moja siostra też przecież i ja też. Tak. W pewien sposób to co wszystko się działo, to trudno w to wierzyć. Ja wiem przecież, co było, ale jednak to jest takie ekscepcjonalne, że ta cała wojna i to wszystko, co było. Jak się depcze po tej samej ziemi, to jakoś... No tak. To tak jest.